Cześć, witajcie. Dziś po raz kolejny końcówka mocy od Yamahy z 80 lat M60. Dość mocny klocek, ciężki, ale niestety ten egzemplarz akurat jest uszkodzony. Trafia z uszkodzeniem prawy kanał. Na ten moment jest wysadzony, czyli niesprawny, pali bezpieczniki, w takim stanie dotarła. Panel, pomimo że jest zabrudzony, lekka tutaj pleśń. Taka widać, że te plamki to jakby pleśń jakaś gdzieś stał w wilgoci. Ale generalnie jest ładny, nieporysowany. Włącznik Auto Class A, czyli przełącznik do klasy A, czyli wysoki prąd spoczynkowy. Tutaj mamy przełącznik do czułości viewmetrów, które są taką linijką LEDową. Bardzo ładnie się to prezentuje. Potencjometry sterujące końcówkami. Kanał prawy, kanał lewy. Selektor wyjść głośnikowych. Mamy trzy niezależne pary wyjść kolumn głośnikowych ABC, którymi możemy sterować i które możemy przepinać. No i tyle na panelu przednim. Więcej tu nic nie ma, jako końcówka to wszystko. Zajrzyjmy do środka. No i nasz środek naszej Yamahy prezentuje się następująco. Jeśli chodzi o budowę, to zasilacz. Może nie zasilacz, tylko prostownik, czyli dwa mostki prostujące dość dużych rozmiarów, transformator sieciowy, bezpieczniki, które są akurat tutaj upalone, zaciski głośnikowe, które niestety tutaj w transporcie się uszkodziły, ale ten plastik, który tu je trzyma, to jest bardzo kruchy, delikatny i to często się zdarza niestety, ale to już będziemy działać potem z tym później. Dość dużych rozmiarów i dużej pojemności kondensatory filtrujące. Tutaj, jak dobrze pamiętam, to zasilanie zrealizowane w taki ciekawy sposób, że dla wyższych mocy dołączane jest wyższe napięcie i wtedy te kondensatory są wykorzystywane, czyli one filtrują to napięcie wyższe, te natomiast są do napięcia podstawowego. Kondensatory do stopnia napięciowego, filtrujące zasilanie stopnia napięciowego. No i niestety, tak jak mówiłem, prawy kanał jest uszkodzony. Mamy tutaj dużo elementów uszkodzonych, chociażby kilka dobrych rezystorów, które są upalone. Jeden. Kolejne na pewno gdzieś znajdziemy, ale teraz w obiektywie tu drugi bezpiecznikowy. Diody są zapewne również popalone. Ciekawe jak tranzystory. Jakbyśmy lecieli dalej, to zobaczymy następny upalony. Coś byśmy tam po drodze jeszcze znaleźli. Tutaj się nam schował również. Obok tego również upalony rezystor. Od czego zaczynamy? No myślałem odkurzyć najpierw wnętrze i zobaczyć, w jakim jest stanie, i chyba od tego zacznę, że odkurzę. Miałem w planach myć, ale nie upieram się przy myciu zawsze i wszędzie, chociaż wydaje mi się, że chyba umyjemy. Ale najpierw rozkręcimy sobie panel przedni, zdejmiemy panel przedni. Usuniemy co się da, chociaż tu niewiele tego jest. Ten kurz i tak wszędzie, nie wymieciemy tego kurzu, więc pójdzie prysznic, szybko to obeschnie i będziemy działać. Także jeszcze demontuję podłogę. Sypią się plastiki. Demontuję jeszcze podłogę. No podłogę, no nie ma spodniej tylnej czy tam dolnej, tylko po prostu podłogę demontuję i zajrzymy sobie, co jest jeszcze tutaj z tranzystorami. Może szybko je pomierzymy. Od spodu prezentuje się płyta. Było coś tu już działane, ponieważ brakuje tu kondensatora, tutaj gdzieś jeszcze rezystora. Po prostu masę zimnych lutów. Z racji, że ta płyta jest dość duża, nagrzewa się i pracuje, to te luty nie wytrzymują, pękają. Ja już odlutowałem sobie nóżki od tranzystorów. Sprawdzimy, które się uratowały, które przebite łącznie z driverami. Także miernik w dłoń i sprawdzamy. I sprawdźmy tak na szybko test zwarcia. Ok, jedziemy. Zwarty. Zwarty. O, jeden się uratował.
I drugi się uratował, prawdopodobnie. Dwa uratowały się drivery. Driver NPN uratowany. No, NPN zwarty. 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 Ten chyba sprawny. Czyli 3 tranzystory uratowane. Reszta szmelc, czyli tak wymienimy wszystkie. No i wnętrze już umyte, obsuszone wstępnie. No, dużo lepiej to wygląda. Nie ma kurzu. Teraz można przyjemnie brać się za naprawę. Także lutownica, rozlutownica w dłoń. Najpierw elementy uszkodzone, tranzystory. No wszystko trzeba posprawdzać na piechotę. Dobrze, kanał lewy prawdopodobnie był sprawny, także ja go nie uruchamiam, ale z tego co mówił właściciel, to był sprawny. Powinien być przynajmniej sprawny, więc będzie to punkt odniesienia. Kondensatory te zapewne będą do wymiany. Klej musimy usunąć, bo tu jest masa tego kleju. On robi różne kuku. No i pierwsze podejście. Pierwsze elementy wymontowane. No, tranzystory mocy uszkodzone. Kondensatory stopnia napięciowego z 1000 zostało 700 coś, także do wymiany. Rezystory emiterowe 2 w jednej gałęzi upalone. Driver PNP upalony. No i stosunkowo dużo tranzystorów małej mocy w stopniu napięciowym, w stopniu autobias klasy A, czyli troszeczkę tutaj poszło z rozmachem. Rezystory, które widać, że są upalone, ale resztę trzeba będzie skontrolować. To jest na razie pierwsze podejście. Jedna dioda. Na szczęście, no. Podwójny JFET na wejściu w jednej obudowie 2SK389. Sprawny, sprawdziłem go, także wraca na swoje miejsce. No i lutuję go. No i co po kolei, najpierw co? Wyczyścimy sobie wszystko. Przekaźnik, potencjometry, wszystkie przełączniki. No i będziemy uzupełniać nowymi elementami. Chciałem pokazać jedną ciekawostkę. Zobaczcie na te tranzystory. One są tak przegrzane, że ta mika aż po prostu zespoliła się z tranzystorami. Widać, że tutaj była dość duża temperatura. Dość wysoka temperatura musiała być. Zobaczcie, jak to się szkli. To jest wszystko. To jest pasta, tak. Tak została przegrzana, lub mika tu została. Taka warstwa miki. No takiej temperatury to dostało tutaj. Prawdopodobnie albo ktoś włączył w klasę A. Ja uważam, że niestety, ale ten wzmacniacz do klasy A to się średnio nadaje. Prąd, który tam płynie przez tranzystory końcowe, jest zbyt wysoki w stosunku do rozmiarów radiatora. To po pierwsze, a po drugie, no chyba że poszło uszkodzenie właśnie w tym układzie klasy A i po prostu przegrzało tranzystory i poleciały. Jak poleciały końcowe, no to z rozmachu poszły i w stopniu napięciowym. Także to pierwszy rzut, pierwszy ogląd. Tyle uszkodzonych tranzystorów. To co przeżyło, no to stosunkowo niewiele. I tak będziemy uzupełniać elementami nowymi. Mamy tranzystory. Najpierw sobie wymienimy w tym kanale naprawianym. Jeżeli wszystko nam wystartuje, to wtedy wymienimy równolegle w kanale lewym, tak aby wszystko miało ręce i nogi. Także do dzieła. No i kontynuuję temat Yamaha M60 po paru dniach przerwy. Czas na czyszczenie przełączników. Tutaj przełączniki wyjść głośnikowych. Bardzo ważne jest ich wyczyszczenie, ponieważ cały sygnał z wyjścia na kolumny idzie przez te właśnie przełączniki. Przełącznik klasy A również ważny do wyczyszczenia. Potencjometry już wyczyściłem, także już są gotowe.
Więc najpierw wyczyścimy sobie wszystkie elementy stykowe, przekaźnik również wymontowany do wyczyszczenia i będziemy składać całość. Blok, a raczej radiator wyjąłem w celu wymiany tutaj pasty. Zgubiłem śrubkę. W celu wymiany pasty, która zobaczcie jaka była przygrzana. Tylko żeby mi ostrój złapał. No niestety nie chcę złapać, ale ta pasta tutaj widać jaka jest przygrzana. Ona się świeci, jest cała taka już skruszona. Także było tu przegrzane. I powoli do brzegu. Masę elementów wymienione, rezystory, kondensatory. Doszło kilka jeszcze diod Zenera wymienione. Wyjąłem radiator, wyczyściłem go z tej przypalonej pasty. Delikatnie włókniną przepolerowałem, żeby wyrównać tutaj te zadziory przy wkrętach, żeby nie uszkodziły podkładek mikowych. Od prądu spoczynkowego tranzystor kompensacji jest ok, reszta będzie wymieniona. Tak jak mówiłem, na razie prawy kanał, lewy zostawiamy w oryginale. Raz, że miał być sprawny, prawdopodobnie jest sprawny. Mam taką nadzieję. No, przy pomiarach tutaj wychodzi, że tranzystory są ok, więc zostawimy, że jest na razie sprawny. No co, przyszedł czas na wlutowanie tranzystorów. Tranzystory, jakie tutaj zamontujemy, to widzicie jedną ręką, to jest tak zawsze. Tranzystory, jakie zamontujemy, to ich Sankeny 2SC2837 i 2SA1186, oryginalne pary, plus drivery również Sankena 2SA1859, 2SC4883. Tutaj niestety jeszcze muszę dołożyć ze swoich zapasów, bo to przysłał właściciel. Po konsultacji ze mną tranzystory do końcówek na jedną i na drugą stronę. Tutaj jeszcze taka ciekawostka 2SA 18 2SA 1306 jako tam w układzie tego dodatkowego zasilania, podwyższającego zasilanie w tej uszkodzonej, no w uszkodzonym prawym kanale zobaczcie co wyrzuca tester, że to są dwie diody. I tak mnie coś tnęło, bo w układzie, mierząc w układzie, zachowywał się jak tranzystor. Spadek na diodach w tym kierunku, co ma być, do bazy, no to PMP. Zachowywał się jak PMP. Spadki diod takie jak tranzystora PMP, ale tknęło mnie, że jak już sprawdzać, to sprawdzać wszystko, więc wylutowałem. No i taki gagatek. Pomyślałem, że może mój może tester coś wariuje, więc odlutowałem 2SA1306 w sprawnym kanale. Zmierzyłem go, no, on pokazuje ok jako PMP. Czy to nie wina testera, tylko po prostu ten tranzystor jest coś uszkodzony. Może to było początek katastrofy. Albo już wtórna sprawa. Z tego co pamiętam, mojej M60 prywatnej, którą mam, również zaczęło się wszystko w tym prawym kanale. Również padnięty był prawy kanał i również był uszkodzony ten tranzystor tutaj. Więc może tu jest jakaś zbieżność. Może coś je boli, te Yamahy może się przegrzewają, może za wysoki ten prąd w klasie A. No nic, na razie teraz czas na nałożenie pasty, podkładki mikowe, tranzystory i będziemy odpalać. Ale zanim jeszcze odpalę to wszystko, jeszcze przelecę rezystory, posprawdzam czy wszystkie są już ok, czy nie przepalone jeszcze jest jakiś. No masa roboty, bo tu każdy element w tym prawym kanale trzeba przemierzyć. Trzeba sprawdzić 2 razy. Tranzystorów już wymieniłem tutaj chyba z 7 sztuk, mało sygnałowych. No także to jest odtwarzanie, wzmacniacza, nie naprawa. Dobra, nie przedłużajmy. Pasta, przykręcamy, no i powoli start. I składanie prawej końcówki, nowe podkładki, nowa pasta. Ta była zestalona, także tak jak mówiłem, przetarłem tutaj radiator włókniną. Świeża pasta, to samo zrobimy z prawym kanałem, bo ta pasta z prawym kanale też jest krucha, już ona się praktycznie nie wyciera, tylko łamie, co widać. Ale to później, najpierw prawy kanał uruchomimy. Myślę, że tutaj już nic więcej nie wyskoczy, chociaż jeszcze raz sprawdzę niektóre tranzystory, przynajmniej multimetrem, czy nie są przebite. No i co? Montujemy nowy zestaw tranzystorów, czyli para 2SC2837 i 2SA1186, drivery Sankeny. Próbujmy zrobić pierwsze uruchomienie przez żarówkę. Kawał klocka zajmuje mi całe biurko, no ale mamy żarówkę w tle.
ruszyło. Protek zgasł, podświetlenie działa, także nie pozostaje mi nic innego jak podać sygnał i sprawdzimy sygnał na wyjściu, co się dzieje. No to już jest dobrze. No i końcówka uruchomiona. Wyjście A, podłączone głośniki pod wyjście A. No i zaraz zobaczymy sobie oscylogramy. Ja powiedzmy dodam tu trochę jadu. 1 W mocy, RMS i dokonamy pomiaru zniekształceń. Oscylogramy 1 W mocy na wyjściu w RMS-ie i zniekształcenia. Zniekształcenia tak się prezentują. No bardzo fajnie, poniżej 8000 i zobaczcie, kanał prawy to jest kanał z wymienionymi tranzystorami. Nie odbiega go on zupełnie, w żaden sposób nie odbiega on od kanału lewego, który nie był naprawiony, który jest na oryginalnych elementach. No zobaczcie, takiego pomiaru to stabilnego nie miałem chyba w żadnym wzmacniaczu. 77 SNR, on na pewno skoczy nam w innym programie to raz, dwa przy większej mocy, ale zobaczcie na rozkład harmonicznych. Tak samo się rozkładają. Także nie ma różnicy w wymienianych elementach. Mam nadzieję i są ku temu również podstawy sądzić, ale że ten wzmacniacz będzie grał tak jak wyszedł z fabryki. Bardzo niskie intermodulacyjne. Niska trawka, to jest minus 120 dB około. Także naprawdę bardzo czysty sygnał na wyjściu. No co mi zostało? Trochę go zagrzać. Sprawdzimy prądy spoczynkowe i będziemy go grzać na większych mocach. Jak będzie wszystko ok, zmieniam kanał lewy. I myślę, że na tym będziemy kończyć powoli. Tutaj jeszcze podkleiłem troszkę te wyjścia głośnikowe. One są tak kruche, te plastiki. Tu akurat wypadł kawałek, którego nie dało mi się już odtworzyć. Te plastiki są tak kruche. To nie jest wina paczki, kuriera, niczego innego. One są po prostu kruche. Przy dokręcaniu śrub potrafią pękać. Ja się tym nie zajmę, wymianą tych terminali zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Pozostawiam to w jego już gestii. Nie jest to sprawa ani prosta, ani tania. Odtworzenie tych terminali. Są gotowe zestawy na eBayu. Ja w swoim egzemplarzu miałem to już zrobione, czyli zastosował ktoś przykręcane. Bardzo stabilne, bardzo mocne, złocone, dobrej firmy terminale. Także to miałem z głowy u siebie. Tutaj zostawiam tak jak jest. Jedyne co zrobię, to na czas transportu poluzuję śruby mocujące, tak aby ten terminal luźno tutaj latał, że nawet jeżeli jak coś tam by się dostało tutaj na ten tył, jakiś, nie wiem, postawiłby kurier paczkę czy coś innego, żeby to zapracowało. Tutaj dam dodatkowe wzmocnienie, na którym się oprze, a to najwyżej się podda, troszkę wejdzie do środka i to powinno zabezpieczyć. Widzę, że radiatory się już lekko zagrzały, nic złego się nie dzieje na wyjściu. Mierzę prąd spoczynkowy. Prawy kanał uruchomiony, przyszedł czas na wymianę w lewym kanale. Zobaczcie, jak mocno siedzą na paście te tranzystory. Tutaj widać, jak przypalona jest ta pasta. Ona się zestaliła. Tylko żeby mi zooma złapało. Oczywiście nie złapie. No, o, zobaczcie, jak ona jest zestalona. Tak jest zestalona i przepalona, że ciężko oderwać te tranzystory. Ale im krzywda się nie dzieje, jeżeli ktoś ma te jakieś podejrzenia, że robię to komiderkami, nic im się tu nie dzieje. No te schodzą nawet, te zeszły. Została podkładka. Zobaczcie, jaka pasta jest zestalona. Ona się kruszy i odpada w całości. To nie miało żadnego przewodnictwa cieplnego. Także wymiana pasty wskazana, nawet jeśli. Ale zamontujemy sobie kolejną pakę tranzystorów Sankena, które jak widać w prawym kanale nie odbiegają parametrami. Drivery zmienimy sobie z racji, że tu mamy Sankeny, wstawimy takie same w kanale lewym
jak i wymienimy również tutaj na Sankeny, ponieważ tutaj były uszkodzony, był jeden. Więc zmieniliśmy, żeby zrobić to równolegle w obu kanałach. Zmienimy sobie jeszcze jeden małosygnałowy tranzystor, tak samo jak i w tym kanale, żeby to miało ręce i nogi. I tyle, i składamy. Zobaczcie, kurczę. Powiem wam, że pierwszy raz widzę tak przypaloną pastę w tranzystorach. Być może długo pracował ten wzmacniacz na klasie A. Już pewnie się powtarzam, ale te radiatory są za małe do pracy przy takim prądzie, przy takim biasie. Na dłuższą metę dochodzi tu do przegrzania. Widać właśnie to na tych elementach. Pasta jest jak puder, sucha. No i przyszedł czas na najmilszą rzecz, czyli ustawianie prądów spoczynkowych. Ma być spadek napięcia na rezystorze emitorowym 10 mV. No i mamy 9,8, więc jest ok. Kanał prawy już lekko zagrzany. W kanale lewym zobaczmy sobie, albo i nie, bo jedną ręką to można tylko, wiecie co. Sprawdźmy, ile mamy w kanale lewym. To ma być dokładność plus minus 1 mV. W kanale lewym mamy 9,3. Zostawiamy do 1 mV. To jeszcze sobie rośnie delikatnie. Zobaczcie, co się dzieje, jak załączymy klasę A. Przy załączeniu klasy A prąd rośnie 10-krotnie. Prąd spoczynkowy. Do 100 mV. Nie dojdzie do 80 paru i sobie delikatnie będzie rósł. W tym momencie jest już stabilizacja prądu spoczynkowego, więc około 10 razy nawet potrafi wzrosnąć. Robi się z tego maleństwa mały piecyk. Te radiatory są za małe według mnie i nie polecam takiego prądu tutaj przez nie puszczać, przez te tranzystory. Jeszcze sprawdźmy, zweryfikujmy sobie kanał prawy klasy A. Jeszcze zweryfikujmy na koniec w prawym kanale klasy A. Widać, ładnie się stabilizuje, spada. Załączamy klasę A. Widać, że w prawym kanale ta stabilizacja jest wolniejsza, ale rośnie nam również. Już mamy 70 mV. Jeszcze rośnie. Zobaczymy, do ilu dojdzie, na ilu się ustabilizuje. No już widać stabilizację 75 mV. Czyli podobnie jak w kanale lewym. Plus minus do 10 mV ma być według serwisówki 10 mV, więc to jest ok. Wyłączamy. Jeszcze grzejemy. Jak jest wszystko ok, można skręcać. I końcówka mocy złożona, uruchomiona. Wydaje z siebie dźwięki. Ten przełącznik służy do regulacji czułości tych viewmetrów, także można sobie ustawić. Nie liczyłbym tutaj na jakieś poprawność tych wskazań. Owszem, mniej więcej na oscyloskopie mi się pokrywa te wskazania, ale wiadomo, to nie jest apteka, to jest wskaźnik, nie miernik. Wyniki pokazywałem, zamieszczę w opisie najwyżej jeszcze plik do pomiarów z RMA. No i tyle. Końcówka oddaje pełną moc. Przy 100 W na kanał działa poprawnie, nic się tu nie dzieje. Dalej też nie testowałem, bo zagotowałbym swoje obciążenie. Myślę, że 100 W na moc stabilnie. Nic się nie dzieje, więc później również się nic dziać nie powinno. Klasa działa. Jednak polecam robić przełączanie na wyłączonym. Zawsze tutaj mogą coś się zadziać złego, a tego nie chcemy, więc dla właściciela chcemy załączyć klasę A. Lepiej zrobić to w ten sposób. W tym momencie ona mi się mocno zagrzeje. Ta Yamaha. Jeśli chodzi o pomiary, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy klasą a klasą, powiedzmy, AB dla małych mocy, więc tak naprawdę no ja nie słyszę różnicy, nie widzę. Może mam drewniane ucho, tak też może być. No dobrze, to może jeszcze rzucimy okiem na wyniki pomiarów, jakie uzyskałem, a plik źródłowy i tak zamieszczę. To tyle. Bardzo ładny ten viewmetr, wielkie, to jest duże. Fajnie to wygląda, fajnie się komponuje z resztą klocków od Yamahy.
No i mamy amplitudę wyjściową 15 prawie V, więc około 20, no 25 W mocy w RMS-ie. Zobaczmy wyniki pomiarów. I takie mamy wyniki pomiarów 6000, kanał lewy, kanał prawy równiutko, naprawdę równo. Co ciekawe, to moja karta to ma zniekształcenie na poziomie 4000, 3000, może 5, no zależy, nie wnosi praktycznie żadnych zniekształceń ten wzmacniacz, także szapoba. I jeszcze pasmo przenoszenia, no od 10 Hz do tutaj 40 kHz płaskie, na tym kończy się moja karta dźwiękowa, także idealnie płaskie pasmo przenoszenia. Bardzo ładne wyniki pomiarów. To tyle. I na tym kończymy. Pomiary, podsumowanie jest. Przywrócona końcówka do żywych. Co zostało zrobione? Wymiana kondensatorów, wyczyszczenie płyty z kleju, naprawa uszkodzonych elementów, tranzystory małosygnałowe, rezystory emiterowe, spalone tranzystory mocy w kanale prawym, wymieniliśmy sobie również w kanale lewym. Także oczywiście jeszcze mycie jeszcze całego wnętrza i obudowy. Złożenie, kalibracja, skalibrowanie mierników, wskaźników, bo to nie mierniki, tylko wskaźniki wychowowe, ustawienie prądów spoczynkowych, kontrola zniekształceń. Wszystko w podsumowaniu. To tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę udanego odsłuchu dla właściciela tej końcówki. Trzymajcie się, cześć.